Oszczędzaj na zakupach z kodem AHOJ-PRZYGODO w sklepie MotorMind. Z nowym rokiem mam dla Was świetną wiadomość. Zostało jeszcze kilka kalendarzy, a ich cena spadła do 35 zł za sztukę. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu lub na aukcję. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Nie zwlekajcie, bo to ostatnie sztuki. Cześć, witajcie na kolejnym przedstawieniu pod tytułem Przygody Zulaka na Bałkanach. Dziś chciałem Was zabrać po kolejną dawkę przygody. Nie zabraknie tu emocji, wyzwań, pięknych krajobrazów, motocyklowej jazdy, czasem szybkiej, czasem wolnej, ale wciąż pełnej uśmiechu na twarzy i różnych nowych wyzwań i ciekawostek. Zanim jednak rozpocznie się ten film, to zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji, dzwoneczka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz komentarza pod tym filmem. To niedużo dla Was, a dla mnie naprawdę wiele znaczy, bo dzięki temu moje filmy będą bardziej promowane w sferze YouTube'a. Znajdujemy się w Nedajno, małej miejscowości w Czarnogórze, na skraju Parku Narodowego Durmitor. 2 dni temu dotarłem tutaj z Dawidem, przyjeżdżając z Sarajewa. W międzyczasie dołączył do nas Krystian, Austriak, którego wielu z Was może kojarzyć z moich wcześniejszych wypraw. Jeśli jednak oglądasz mnie po raz pierwszy, polecam materiał z Maroka, gdzie nasze drogi przecięły się po raz drugi. Powiedziałbym, że to przez przypadek, ale ja w przypadki nie wierzę. Czasem mam wrażenie, że drogi, które wybieramy, prowadzą nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Czy tego chcemy, czy nie. Plan na dzisiaj był prosty. Dojechać do wioski Tet w Albanii. Na mapie wyglądało to na raptem 363 km. Odległość niby niewielka, ale w tamtych warunkach było to spore wyzwanie. Start opóźniłem ja. Wczorajsza, dość intensywna, zabawna noc dała mi rano w kość, więc wyruszyliśmy dopiero koło południa. Oczywiście mówiłem chłopakom, żeby jechali przodem, a ja dołączę do nich później, gdy mój poziom energii wzrośnie. Nie zgodzili się. Powiedzieli, że nie zostawią mnie samego. To właśnie nazywa się braterstwem, albo po prostu nie wiedzieli, jak jechać. Nasza trasa wiodła przez Durmitor, słynną drogą P14. Jako że pełniłem rolę nawigatora, jechałem pierwszy. I tylko ja wpadłem wtedy na pomysł, aby włączyć kamerkę. Dzięki czemu widzicie tylko moją perspektywę nagrywania. Chcesz jakieś zdjęcie? Możemy zrobić, no? No, to dobra. Bankomat! Bankomat. Zabijać? Gdzie my jedziemy? How are we going? We go Kolashin or Berano? I think the Berano. Berano? Can you? Here's the border. Here's the border. There. No. There's the border. The 2 ways we can go to Berano or Kolashin. Both possible. Okay, we go Berano. Berano, I think it's better. Trasa wyznaczona była tak, aby przejechać tuż obok mostu nad kanionem rzeki Tara. Zarówno ja, jak i Krystian byliśmy tu już wcześniej, ale dla Dawida była to pierwsza wizyta. Uważałem, że to miejsce warte zobaczenia, choć muszę przyznać, że od mojej ostatniej wizyty kilka lat temu mocno się to skomercjalizowało. Zatrzymaliśmy się tutaj tylko na chwilę. A przy okazji zielony Tiger znów wzbudził spore zainteresowanie wśród turystów. Widok na kanion przywołał u mnie wspomnienia. Kilka lat temu miałem okazję zjechać tutaj z najdłuższej tyrolki nad wąwozem, która ma ponad 1000 metrów długości. Pogoda nie ułatwiała zadania. Było zimno, wiecznie, a do tego trzymaliśmy naprawdę szybkie tempo. Wszystko po to, by zdążyć do Tet. Na zlot austriackiego youtubera
Wolf Bike on Tour, który był jednym z głównych powodów, dla których Krystian tak bardzo chciał tam dotrzeć. Z Dawidem mieliśmy ten sam kierunek, więc postanowiliśmy dotrzymać Krystianowi towarzystwa i tempa. Ujebane te motocykle. Granicę z Albanią przekroczyliśmy na malutkim przejściu granicznym Vermosz-Guci. Stamtąd kontynuowaliśmy podróż, kierując się na malowniczą trasę SH20. Polako, Polako. Już na samym początku SH20 przegapiłem skręt w lewo, co sprawiło, że wylądowaliśmy na jakimś bocznym szlaku. Kosztowało nas to trochę czasu, bo dotarliśmy nią do ślepego zaułka. Gdy w końcu udało nam się wrócić na właściwą trasę, nabraliśmy tempa. SH20, choć kręta, wąska i czasami niebezpieczna przez chodzące luzem konie, krowy i świnie, daje dużo satysfakcji z jazdy, a widoki po drodze wynagradzają wszystko. Ostatecznie dotarliśmy do TED tuż przed 22, kiedy impreza była już w pełnym rozkwicie. Wolfa Bike on Tour kojarzyłem z czasów, gdy miałem jeszcze Tigera 800. Na miejscu nie nagrywałem za wiele oprócz muzycznych grajków, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, byłem totalnie wyczerpany po całym dniu jazdy. Po drugie, zarówno ja, jak i Dawid czuliśmy się tam dość nieswojo. Dwóch Polaków, jak na jakimś zjeździe Wehrmachtu. O 3:00 nad ranem opuścił nas Krystian. Musicie wiedzieć, że to dość specyficzny typ mototurysty, tak zwany długodystansowiec, który krótkie wolne dni wykorzystuje na maksa. Tym razem jego celem było dotarcie na grecką wyspę Zakynthos. Z albańskiej wioski TED miał tam 800 km. Dodam tylko tyle, że wrócił z imprezy po 22:00. Po jego wyjeździe dalsze dni spędziłem na trasie z Dawidem. Kierowaliśmy się w głąb Albanii, wymyślając plan na bieżąco i próbując unikać opadów deszczu, które zaczęły nam poważnie doskwierać. W pierwszej kolejności opuściliśmy bazę zlotu i zjechaliśmy w dół do wsi TED, aby znaleźć coś na śniadanie.
pamiętam, że tu było coś do zjedzenia. Tu i tam wstecz. To gdzie prowadzisz, tam będziemy. Ja tutaj byłem ostatni raz jakieś 3 lata temu i to się strasznie rozrosło. Tak? Jeżeli chodzi o budynki, o te jakieś zipliny, kłady po drodze. Wiesz, już poczuli pieniądz, nie? Tak samo tą drogę wyasfaltowali, bo dobrze wiedzieli, że będzie asfalt, będzie więcej turystów, nie? Ale tak jak jechaliśmy tymi krętymi, tak byłem z kumplem kiedyś, to jechaliśmy normalnie, wiesz, offem. No. To było fajnie. Albania, dzień drugi. To tak nawiasem mówiąc. Po krótkim posiłku postanowiliśmy rozejrzeć się po wiosce. Odwiedziliśmy niewielki malowniczy kościółek, który idealnie wpisywał się w surowy górski klimat tego miejsca. Tet to wyjątkowa wioska w albańskich Górach Przeklętych, gdzie jeszcze niedawno można było odnieść wrażenie, że czas płynie wolniej. Tradycyjne kamienne domy z łupkowym dachem idealnie wpasowały się w surowy górski krajobraz. Przez lata było to miejsce, które zachowało autentyczny, niezmieniony przez cywilizację charakter. Niestety wraz z rozwojem infrastruktury do wioski zawitał komercjalizm, który w moim odczuciu odarł Tet z części jego magicznego uroku. W wszystkich filmach no to tak się widzi, że to jest taki domek pośrodku niczego, a tam już tak tyle zabudowań, nie? Może jeszcze kilka lat wstecz to faktycznie nie było niczego. A teraz to się robi taki drugi Karpacz. No. Znaczy wiesz, to już taki powoli ostatni moment, żeby to zobaczyć w takiej jeszcze takiej fajnej formie chyba, nie? O, biedny piesek, co się stało? Coś go musiało pogryźć, nie? No i tu jest droga na Prekal. Jest kawałek asfaltu, więc możemy kawałek spróbować pojechać. Ja bym sobie puścił na szybko drona. Powiem Ci, to był ten jeden z takich trudniejszych odcinków, gdzie było strasznie usypane dużo kamieni, jak ja z kumplem jechałem. Tak, a jest asfalt. Ku mojemu zaskoczeniu, droga do tego miejsca była już wyasfaltowana. I jeszcze kilka lat temu tutaj były jedynie sypkie kamienie, a trasa była znacznie bardziej wymagająca. Dojazd zajmował wtedy więcej czasu, co sprawiało, że miejsce to nie było tak oblegane jak dzisiaj. Droga na Blue Eye. Mhm. Nie wiem, gdzie idziemy? A oni spacerują gdzie? Gdzie dokąd ten spacerek? Do Blue Eye. A, bo oni mówili, że tu się idzie ileś tam, nie? O, Nie, będziemy tam na dole przy tamtym Blue Eye, nie? dokładnie. Tam jest jeszcze fajna miejscówka, ale trzeba byłoby trochę przejechać off-roadem. Nie dużo. Jest most nad rzeką
zajebistą panoramą na te góry i ta woda jest taka turkusowa. Fajne zdjęcie z drona jakbyś chciał. No to chodź, pojedziemy. To oni tu asfalt zrobią zaraz. Kolejne zaskoczenie czekało nas na drodze prowadzącej do tego mostu. Maszyny budowlane, betonowe przepusty. Nie wiem, dokąd dokładnie będzie ona prowadzić, ale jeśli trasa do Prekal zostanie zmodernizowana w całości, oznaczać to będzie koniec jednej z popularnych off-roadowych dróg, tak cenionych przez motocyklistów szukających przygód. Ale nie ma co narzekać, bo jazda po tej krętej, wąskiej drodze też ma swój urok, o ile jest na niej spokojnie. My tego dnia nie uraczyliśmy pustej drogi. Natężenie ruchu było duże, zwłaszcza pojazdów jadących z naprzeciwka. Parę razy na tych nawrotkach mi przednie koło lekko, wiesz, tak łyt. Dawid miał założone opony Pirelli Scorpion STR, a ja Dunlopy Trimax Ride. W obu przypadkach zdarzało się, że na zakrętach opony się lekko uślizgiwały mimo suchej nawierzchni. Dodawało to dodatkowych emocji do całej naszej jazdy, jak i wyprzedzanie samochodów oraz motocykle wyjeżdżające prosto na nas. Jedziemy w kierunku Szkodry. W pierwszej kolejności to umyć trochę motocykle na myjni bezdotykowej, ponieważ są zawalone piachem. Ja zresztą muszę u siebie łańcuch wyczyścić i go nasmarować. Dawid u siebie ma Scott-Oiler, także no ma wygodnie, wręcz bym powiedział. Może też wymienimy pieniądze euro na albańską walutę. A potem kolejny plan to jest udanie się w stronę jeziora Koman, przepłynięcie promem całej trasy, a potem skoczymy na kolejną drogę SH, numeru nie pamiętam, i polecimy bardziej na tą górzystą, północną część Albanii. Jak dla mnie ona jest taka najbardziej taka surowa, prawdziwa, dzika, gdzie zasięg turystów nie jest tak przybliżony jak tutaj koło wybrzeża. Tyle, że ostatni raz w Albanii byłem no dobre 3 lata temu, więc no i tak się dużo zmieniło. Tak jak mogliście zobaczyć, droga do Stet, do Prekal też jest jakiś kolejny część przygotowywany pod asfalt. Więc nie wiem, jak daleko będzie sięgała ta asfaltowa droga, ale to już taka Albania w tym rejonie się kończy. Także chciałbym pokazać Dawidowi właśnie północną część, tam gdzie byłem ostatni raz z kolegą od GS-a, bo tam było pięknie.
Tigery udało nam się umyć jeszcze przed wjazdem do Szkodry, w małym punkcie, który prowadziło starsze małżeństwo. Trzeba przyznać, że bardzo się przyłożyli do tego zadania, dokładnie i z zaangażowaniem zajęli się naszymi maszynami. Jak tylko dałem im 5 euro, bo nie miałem drobnych i też brakowało mi albańskiej waluty. Jeśli myślicie o podróży do Albanii motocyklem lub samochodem, to na pewno słyszeliście legendy o tym, że na tamtejszych drogach panuje chaos. I wiecie co? Jest w tym trochę prawdy, ale to tylko część historii. Przede wszystkim warto zrozumieć, skąd się to wzięło. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Albanii samochód był luksusem, dostępnym dla nielicznych. W czasach komunizmu posiadanie prywatnego pojazdu było rzadkością. Coś, na co mogli pozwolić sobie tylko wybrani. Dopiero w latach 90. po upadku reżimu Envera Hodży, czyli tego, który wymyślił sobie wcześniej zbudowanie około 173 000 bunkrów w całej Albanii, nastąpiła eksplozja motoryzacji. Samochody zaczęły napływać do kraju masowo, głównie używane z Europy Zachodniej. Problem w tym, że wraz z samochodami nie przyszły od razu odpowiednie nawyki czy kultura jazdy. To dlatego dziś na albańskich drogach możecie spotkać wszystko. Od niespodziewanych manewrów, przez klaksony używane jako forma rozmowy, po kierowców, którzy traktują przepisy bardziej jako sugestie niż zasady. Brzmi niebezpiecznie? Podczas tego wyjazdu miałem kilka sytuacji, gdzie ktoś wjechał prawie we mnie. W tym jeden gość leciał prosto na czołówkę po tym, jak wymusił wcześniej pierwszeństwo. Więc jak poradzić sobie na albańskich drogach? Moja odpowiedź jest taka. Klucz to cierpliwość, czujność i trochę dystansu. Warto pamiętać, że nie jesteście na niemieckiej drodze, gdzie wszystko działa jak w zegarku. Tu rządzą emocje, szybkie decyzje i co ciekawe, pewna forma niepisanej komunikacji między kierowcami. Jeśli ktoś Cię wyprzedza w najmniej spodziewanym momencie, po prostu weź głęboki oddech i pozwól mu jechać dalej. Albania to świetna szkoła jazdy defensywnej. Jeśli przetrwasz jazdę po Tiranie czy górskich serpentynach, to poradzisz sobie prawie wszędzie. Pozostanie Ci jeszcze szkoła jazdy w Indonezji albo w Indiach, gdzie tam to już jest w ogóle wielki chaos. Bankomatu szukasz? Szukam bankomatu. No właśnie to myśliłem, no. Nie wiem, gdzie jest. Tak rozglądam się. Też tak patrzyłem, ale nie, tam jest parkasę chyba. Nie, jest czwarty sklep. A, Bankomat w końcu udało się nam namierzyć. A co najważniejsze, wypłacić albańską walutę, czyli leki. Na szczęście nie te farmaceutyczne, a banknoty, które w tym kraju tak właśnie się nazywają. Misja zakończona sukcesem. Tego dnia jazda była sporym wyzwaniem. Temperatury sięgały 35 stopni, a korki nie ułatwiały sprawy. ale Saigon! Dobrze, że jedna z warstw odzieży, Revita, którą miałem na sobie, miała elementy meszu. Bez niej w takim upale byłoby naprawdę ciężko. Jeszcze gorzej byłoby, gdybym jechał w czarnym kombinezonie z kordury lub podobnego materiału, który ma tylko kilka wentylacji. To byłaby prawdziwa męczarnia w tych warunkach. Na szczęście miałem na sobie również odzież termoaktywną, chłodzącą Breeze od ADV Insight, która zdała wtedy egzamin. Rejs promem po jeziorze Koman miał trwać około 2-3 godziny i doprowadzić nas do drogi SH22 w okolicach miejscowości Fierze. Niestety nie doszedł do skutku, ponieważ okazało się, że prom wypływa tylko w określone dni, a tego nie wiedzieliśmy. W naszym przypadku miało to nastąpić dopiero następnego dnia o godzinie 9. Był środek dnia, a my nie chcieliśmy czekać tyle godzin, więc zdecydowaliśmy się wrócić na drogę SH5. Dojazd do niej był męczący. Odcinek krętej drogi o długości 30 km był tak dziurawy, że przejazd zajął nam kilkadziesiąt minut w jedną stronę.
Gdy dotarliśmy do skrzyżowania z SH5, skręciliśmy w lewo, wybierając kierunek na Kukes. Jednak szybko zapadający zmrok zmusił nas do zmiany planów. Postanowiliśmy zakończyć podróż wcześniej i znaleźć miejsce na nocleg na dziko. Na Google Maps znaleźliśmy niewielką polanę w wąwozie tuż przy rzece, która wydawała się być obiecująca. Postanowiliśmy tam pojechać, choć nie wiedzieliśmy, co zastaniemy na miejscu. Zjazd z wyżej położonej drogi asfaltowej na nieutwardzoną ścieżkę nie sprawił większego problemu, ale kłopoty pojawiły się później. Minut dalej szukamy jakiegoś miejsca, żeby się rozbić, wiesz? No, w takim miejscu teraz zjechaliśmy, że no, nie ma szans, ale zjazd był też tak hardkorowy, że masakra. Dobra. Miejsce, które miało być odosobnione i z dala od zabudowań, takie nie było. Po drugiej stronie rzeki stał dom. Pies szczekał głośno, a na dodatek obok nas przejechał stary Mercedes. To zdecydowanie nie było dobre miejsce na biwak. Nie czułbym się tutaj bezpiecznie. Dlatego ponownie zaufałem aplikacji iOverlander i znalazłem kolejną lokalizację oznaczoną przez innych podróżników. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, w rejonie gminy Kiegian. To miała być nasza kolejna szansa na spokojny nocleg. Szczerze, nie przypadam za jazdą po nocach, ale czasem dzień jest tak intensywny, że zanim się obejrzę, słońce chowa się za horyzontem, a ja mam jeszcze sporo drogi przed sobą. Inaczej było na Islandii i Wyspach Owczych, gdzie panowały białe noce, ale tego nie ma co porównywać do Bałkanów. Tak? Tak. Tak? Tutaj? Droga tam prowadzi jeszcze kawałek, ale to... To możemy zostać. Znaleźliśmy jakąś miejscówkę na dziko do spania, miało być nad wodą, ale wody nie znaleźliśmy. Tą miejscówkę znalazłem na iOverlanderze, aplikacji, gdzie są podawane miejscówki na dziko i nie tylko. No. Nie, mówię, że to chyba nie to, czego szukałeś, ale i tak będzie romantycznie. Za nami 6. dzień naszej bałkańskiej przygody. Pierwsza noc na dziko teraz Dawid na mnie świeci, to w ogóle nie muszę na siebie świecić latarką. Mieliśmy wcześniej lokalizację znalezioną przy rzece, ale gdy tam przyjechaliśmy, to zresztą to, co mogliście widzieć na filmie, to było. Teraz znaleźliśmy inną miejscówkę, właśnie dzięki aplikacji iOverlander i tam świeci głowa Dawida, a tu świeci... Tak, ekipa filmowa, żeby mieć idealną scenerię do nagrań. Zaraz Michał się spali w motocyklu. Ognisko się pali. Tutaj piwo z peją.
I taki klimacik. Tym razem nie wziąłem na swoją wyprawę namiotu, bo chciałem zaoszczędzić miejsca i trochę zmniejszyć bagaż, więc wziąłem ze sobą tarpa. Niestety Dawid mnie przestraszył ilością robali. Ale mamy muzykę. Dobrze, puszczasz muzykę, a nie filmik, który nagrałeś, jak piliśmy rakiję z Krystianem. Możesz pokazać wstęp tutaj. Do czego? Do Mojego tańca. To pokażę tutaj, a nie w swoim filmie już takim pełnometrażowym. twojego tańca? No. To czekaj. To czekaj. To ja ci znajdę. Tylko nie tego DJ-a i nie z obrazem, bo będzie przypał. No. Kiedy rakija wejdzie za mocno. Koniec. Jest tutaj trochę zielonych, trochę pomarańczowych takich, wiesz, tych zboczy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, znaczy na pewno zwróciłeś uwagę na zapachy. No nie mówię, że tu, bo tutaj akurat nie czuć za wiele, oprócz teraz tego na komarce popsikałem. Ale tak jak przejeżdżaliśmy przez inne miejsca, pojawiały się takie zapachy, takie egzotyki, czegoś, czego u nas nie ma. Ja nie zwróciłem uwagi, może ja mam trochę tempy z węcha, ale Może to ze starością chyba idzie. może być. Uwielbiam ten moment, kiedy po całej nocy w ciemności rano wyłania się miejsce, w które dotarłem. Słońce powoli wschodzi, świerszcze świszczą gdzieś dookoła, czuć chłodny powiew powietrza, a widoki, które dostaję, takie trochę w ciemno, wynagradzają to zmęczenie i frustrację, gdy dzień wcześniej na siłę szukałem miejsca na biwak. Nie było to łatwe, bo okolice tutaj nie obfituje w polany, ale to miejsce, które znalazłem, okazało się znacznie lepsze niż wąwóz, gdzie pierwotnie mieliśmy nocować. Tam długo byłby cień, od rzeki ciągnęłoby się zimno i wilgoć, a widoki na pewno nie byłyby takie jak tutaj. Ty? Masz wodę? Wodę. Wodę. Kurde, ja też nie mam. Pobira! He? Pobira! Nie mamy. Obraliśmy kolejny cel, miasto Berat, a potem planowaliśmy spędzić noc na wybrzeżu, choć wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie. W Garminie ustawiłem poziom przygody na 4, co sprawiło, że poprowadziło nas starą drogą biegnącą wierzchołkami gór. Inaczej było w przypadku Dawida, który miał włączoną nawigację Google Maps. Jego od razu skierowało na autostradę. Tu ci pokazuje? Tutaj? Aha, dobra, bo mi tam pokazywało, ale widzę, że już się zmieniło. Dlatego cieszę się, że w tamtym momencie kierowaliśmy się właśnie tym, co pokazywał nam Garmin. Patrzyłem w dół na dolinę, gdzie widziałem autostradę wijącą się poniżej. Droga ta wyglądała na mało uczęszczaną, zwłaszcza patrząc po ilości kamieni i skał, które usypały się z góry, ale mimo tego faktu była to ciekawa trasa, aby ją przejechać motocyklem.
punktu naszego biwaku do Berat mieliśmy 210 km, dlatego skorzystaliśmy przez chwilę z autostrady, aby szybciej dotrzeć do celu. Na trasie przyglądaliśmy się lokalnym środkom transportu, na przykład jednoosiowe traktory z przyczepami, coś takiego jak polski dzik. W Albanii to widok dość powszechny, nawet na autostradzie. Przejeżdżając przez różne dzielnice miasta, widzieliśmy ogromny kontrast. Z jednej strony bieda, kobiety i dzieci żebrzące na ulicach, z drugiej bogatsze rejony, pełne restauracji, hoteli, luksusowych i sportowych samochodów. To jakby dwa zupełnie różne światy, które istnieją obok siebie, niemal na wyciągnięcie ręki. Coś ty wymyślił. Co? Ile? Kilometr? Pokazuje mi 1 kilometr tędy, bo ja tam przegapiłem zjazd. No to, aha, no to dobra, no to spróbujemy, kurwa. Z tobą nie można normalnie. Dotarliśmy do Berat, miejscowości znanej jako miasto tysiąca okien, słynącej z charakterystycznej osmańskiej architektury, która zdobi wzgórza nad rzeką Osum. To jedno z najbardziej turystycznych miejsc w Albanii, pełne urokliwych uliczek, zabytkowych domów oraz wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To była moja druga wizyta w tym mieście i tym razem wspólnie z Dawidem odkryliśmy coś jeszcze. Coś, co prawdopodobnie znają tylko nieliczni. To miejsce, które nie pojawia się w przewodnikach, a które pokazuje zupełnie inną stronę Beratu. Ciekawe, czy to jest naturalne, jak wygląda. Ogólnie tam są u góry jeszcze takie ruiny zamku. I właśnie chyba Czy to nie są jakieś wejścia do zamku od dołu?
Oj, chyba nie. No tak jak tutaj popatrz. Aż korci, żeby tam było wyjście ewakuacyjne dla tego ich bałaganu takiego. No bo w takich miejscach tutaj no jest pięknie, no jest, wiesz, ma to swój klimat. To jest zresztą miasto chyba na liście światowego dziedzictwa, nie? UNESCO. Tak, no na pewno Grillo Castra też jest. Ale taki jakbym miał cały czas jeździć po tych drogach, znaczy po tych, wiesz, to dzisiaj jechaliśmy tam niby, nie wiem, czy to była autostrada, tu droga miejska, wszystko w jednym. Na początku była autostrada. Ale ty, nagle na autostradzie pojawia się gościu na rowerze pod prąd, albo ten, co jechał na tym takim ciągniczkiem małym, co jechali, nie? No. No ale dziwić się, jak masz wyjazd z posesji na autostradę? Jest 15, tak. Żebyśmy nie szukali znowu gdzieś po ciemku noclegu. No nie, dlatego zejdźmy teraz po prostu. Pójdziemy, siądziemy sobie na No. jakieś piwo bezalkoholowe może. Chodź, znajdziemy, żebyśmy po prostu wiedzieli, że mamy. Nie wiem. To są deski wybite. Chcesz tam wejść? Chodź. A, coś podejrzewam, że... Pa, jest szulka. Kurde. Ale widać koniec. Widać? Widać ściana jest, no. Ale tam jest wyjście jakieś w tej ścianie, widzisz? No. Mam się tu zmieścić. Ciężkie jest życie. Stare, to są trumny. Ty, to dziecięca, tam jaka... Kurwa, żeśmy trafili, może to jest jakaś polarnia. Masz latarkę? Ciekawe, czy ludzie sobie zdają sprawę, co tu jest w Grillo Castrze. Co, idziemy tam dalej? Przejścia. Choinki są. Tu jest jakieś mega duże pomieszczenie. Ty, to jest jakiś magazyn na choinkę miejską. Tam mogę przejść. A którędy oni to wkładają? Tam musi być gdzie wyjście. Ja przejdę tędy w lewo.
O ja pierdzielę. Tam stary jest garaż. Tam auto stoi. Ty stary, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Tam auto stoi. O, to cicho na pewno. Ej, zrobisz mi zdjęcie. Naprawdę się czegoś takiego nie spodziewałem. To taki creepy się trochę zrobił. Nikt z nas nie spodziewał się tego, co tu znajdziemy. Zaczęło się od trumien, a skończyło. Poczekaj, dobra, nagramy to. Weszliśmy tutaj przez to pomieszczenie z trumnami i takie kino. Renifery, sanie dinozaura, wielka choinka w kawałkach. W ogóle jakiś stary bunkier. Niezłe kino. Tego się chyba nie spodziewaliśmy. Dawaj, idziemy. Musimy więcej takich miejsc zahaczać. Weźmiesz tą kamerę? No nagrywa. Tu wisi tam oglądasz, ja mam. Kurwa. Co to było? Tego się nie spodziewałem. Ruszyliśmy dalej, w stronę wybrzeża, wjeżdżając na drogę SH8 w okolicach Vlory. To jedna z najładniejszych tras w Albanii, wiejąca się wzdłuż wybrzeża z widokami, które naprawdę robią wrażenie. Szczególnie wyjątkowy jest punkt widokowy, który na Google Maps oznaczony jest jako panorama Logara, na który tym razem nie wjechałem. Powodem był nowo wybudowany tunel, element, którego w ogóle nie kojarzyłem z poprzednich lat. Nie byłem pewien, gdzie dokładnie ten punkt widokowy znajduje się na trasie, ale okazało się, że leży tuż nad tunelem wykutym w górze i skraca czas przejazdu w porównaniu do krętej SH8 o około 20 minut. Gdzieś ty mnie wyprowadził. Gdzie to jest? Tutaj? Tam? Thank you. Taki albański kicz trochę. Światełka. Tu serduszko ze strzałką. Znowu chyba kolejny dzień, 390 km, nie? Hotel zarezerwowaliśmy w miejscowości Borsz. Plusem było to, że mimo deszczu mieliśmy cały basen tylko dla siebie. Byliśmy jedynymi, którzy zdecydowali się na kąpiel w taką pogodę i tylko obserwowaliśmy, jak zza okien wyglądali do nas inni turyści. Taka mała przyjemność po intensywnym dniu. Ale powiem ci, że po całym dniu na motocyklu ja pierdzielę, dzisiaj naprawdę było gorąco, nie? Przed nami dzień kolejny. Nad Albanią przechodzą gwałtowne burze
ulewy. Tak naprawdę do 11:30 jeszcze lało, jest 11:40, tam są pełne chmury. Nie mogliśmy zostać w tym noclegu, w którym byliśmy, ponieważ nie było miejsc na dzisiejszy dzień, a nie mieliśmy zarezerwowane 2 dni, więc jedziemy do Ksamilu. W Ksamilu znalazłem nocleg na 2 dni za 45 euro, gdzie my teraz tu za jedną noc zapłaciliśmy 50 wraz ze śniadaniem, które szczerze powiedziawszy to było dla takich kuracjuszy, bo ani się tym nie najedliśmy, a też kawa nie była jakoś zbyt dobra. Kawę musiałem sobie z kawiarki ogarnąć sam, żeby faktycznie poczuć tą esencję kawy. Z Borsz do Ksamil dzieliło nas 49 km. Niezbyt daleka trasa, ale wystarczająca, żeby nacieszyć się widokami i resztę dnia wykorzystać, odpoczywając na plaży. Jak gdzieś będzie kto z arbuzami, to kurwa kupuję go. Chcę tych albańskich owoców zjeść. Nie wiem gdzie go schowam, ale tym się będę martwił później. Mega dużego to nie zmieścimy, nie? Ja mam miejsce jeszcze w tej torbie, bo te ciuchy mam na sobie, więc tam trochę miejsca jest. Ale duży mega to nie wiem czy wejdzie. Jak tego byśmy wzięli? Tego? No takiego, a może tego melona. Chociaż nie wiem czy melon będzie. No. Fajne jedzenie. No to dawaj, bierzemy. Kurna, skórkę ma taką inną. Melona bierzesz? No ale takie mniejszego na próbę. Tam chyba będzie jakiś ten, żeby sobie wodę kupić już tam, nie? Tak. Masz 230? Aha. Dobra. 230. To jest... tak? No. Jest okej. No. Wyjdziesz ten większy? No, postaram się. Masz Łukasz, są. Ale to mi nie potrzebne, to mi nic nie da. No. Thank you. Nie, ja bym to inaczej zrobił. Zrobił tu otwór, włożył blender, dolał jakieś rakije i możemy jeść, znaczy pić. Jak ja to nie chcę. Tak, i nowy konkurs wymyśleć po drodze. O co chodzi i będzie konkurs. Ile damy rady zjeść arbuza? Coś w ten deseń. Dlaczego po 2 kawałkach mówisz niewyraźnie? Możemy spróbować. Z arbuzem. Nie mam wbitego adresu. Ten arbuz to było mistrzostwo świata. To kolos. Ale wiesz jak będzie dobre, jak go teraz wyciągniemy z lodówki? Wyszło dzisiaj czysto spontanicznie, że dotarliśmy na Ksamil. Ale głównym powodem było to, że w poprzednim noclegu nie mieli terminów na następną noc, żebyśmy sobie tam spędzili czas. A znalazłem tutaj w Ksamilu bardzo tanie noclegi. Teraz jak jesteśmy, jest 12 września. Noclegi są po 18-20 euro za 2 osoby. Za jedną w sumie też tak mniej więcej wychodzi, więc zapłaciliśmy łącznie 45 euro za 2 noce tutaj w Ksamilu. No i tu przybyliśmy. Jesteśmy na plaży jakiejś tutaj. Można popływać w słonej jak diabli wodzie. Ale bardzo ciepłej. Myślę, że ma 20 parę stopni. Fale, bo skuterami pływają. No i ogólnie jest taniej. Siema, przed nami kolejny dzień w Albanii. Jesteśmy w miejscowości Ksamil.
Zostawiamy kufry i torby w swoim tutaj hotelu i lecimy na małą przejażdżkę, która w sumie wyniesie ponad 250 km. Pierwszym punktem na trasie było Upper Keparo, ukryte na wzgórzach między plażami Porto Palermo a Borsz. To miejsce jest jak podróż w czasie. Wioska, która kiedyś tętniła życiem, teraz wygląda jak żywy skansen. Do Upper Keparo prowadzi stroma droga przez dolinę Apolis, a sama wioska jest oddzielona od Nowego Keparo, położonego bliżej plaży. Gdyby nie Dawid, to bym chyba w ogóle na nią nie trafił. Mimo że część mieszkańców wyjechała stąd dawno temu, to miejsce nadal zachwyca. W wiosce działają dwie knajpki, gdzie można coś zjeść, a nawet wynająć nocleg. Czyli ona nie jest do końca puszczona. Ten kościółek fajnie wygląda, ta wieża. Naszym pierwszym punktem tego dnia jest wioska Keparo. A w zasadzie jej część, która jest bardziej wysunięta w głąb gór, ponieważ ona jest częściowo wyludniona i zniszczona, gdyż tutaj miało miejsce trzęsienie ziemi i te wszystkie budynki są, może nie wszystkie, bo niektóre są dalej zamieszkałe, ale większość jest po prostu w ruinie, co zaraz też zobaczycie z lotu ptaka, jak to wygląda, i też tutaj pochodzimy z Dawidem trochę z kamerą, aby wam to pokazać. Spacerowaliśmy brukowymi uliczkami między stromymi, kamiennymi domami, które mają unikalne sklepione łuki. Powiem szczerze, że w takich miejscach czas płynie inaczej. Jest cisza, spokój, majestatyczne widoki na morze i zero pośpiechu. Nie zabrakło też niespodzianek. Wow, ale świetnie. Teraz to chyba już bardziej, znaczy ci, którzy mieszkają, to już mieszkają, bo tu mieszkali. I są też tacy, którzy tu pewnie się budują, bo nie wiem, turystycznie. Powiedz B. Filtry stożkowe. Honda. Ale to można wejść. Kominek. Ciekawe, że ktoś tu jeszcze mieszka. I czy znajdziemy sanie renifera. Tu jeszcze można telefon sobie podładować. Skrzynia. Miałem Yamahę. Zlotes 80 na tyle. Ten dach tu nie wytrzyma długo, popatrz. No. To jest taka kwestia, wiesz, że to może jedno sprawić. Zobacz w ogóle, jakie tutaj brali pelki. No. To kawałek drzewa po prostu suchego. No tu już droga się kończy. Droga się kończy. No ale zobacz, więźba i dach to jest nowy.
No, też ciekawe. Czyli ktoś tu zaczął coś robić. Zobacz, sam mur, nawet wieniec został wyrównany. No to widzisz, może ludzie to... Może to coś tu będzie... Ale może też być tak, że oni to kupują za, wiesz, śmieszne pieniądze. I... Tak. Zwłaszcza, że we Włoszech było kiedyś tak, że było jakieś miasteczko, w którym można było naprawdę domy... euro mogłeś kupić symboliczne po prostu. Tak. Zależało tym włodarzom tylko na tym, żeby... No i wiesz, kupujesz taką ruinę. No jest tu masa pracy. Najgorzej jest to wszystko, wiesz, te kamienie stąd wynieść. No, zrobić w ogóle jakikolwiek porządek. Ja to nazywam szaber, ale kradzione zawsze najlepiej smakuje. Na północnym krańcu prowadzi szlak przez Gaje Oliwne, które po około 200 metrach doprowadza do ruin twierdzy Karos, dawnej osady z epoki żelaza. Pozostały tam fragmenty murów i wież, które tylko podkreślają historię tego miejsca. Dawaj. Teraz się dogadamy. Zaraz ona tu wyskoczy i za nami będzie łazić. Miasto Keparo za nami, a teraz kierujemy się do Porto Palermo, oddalonego o 10 km, w którym znajdują się dwa tunele dla łodzi podwodnych. Podobny bunkier widziałem właśnie obok Kotoru w Montenegro kilka lat temu, jak byłem jeszcze statem. Ogólnie zwiedzanie Albanii, tak jak ja to robię z Dawidem, czyli po części odwiedzamy te wszystkie popularne miejscówki, może nie wszystkie, ale większość, to jeszcze robimy trochę taki urbex, wchodząc do różnych opuszczonych pomieszczeń, co też jest ciekawe i ma też swój taki charakter, bo dzięki temu dowiedziałem się, że w mieście Beraz w jednym z bunkrów takich tuneli są sanie Mikołaja i renifery oraz choinki i trumny, w tym trumny dla dzieci. Nie wiem, w ogóle to jest jakieś dziwne połączenie, ale nigdy bym na to nie wpadł, nigdy bym tego nie wiedział, gdybyśmy tam do tego tunelu wtedy nie weszli. I tak samo tutaj w mieście Keparo weszliśmy do kilku budynków, w których mogliście zobaczyć, jak one wyglądają rzeczywiście. W środku są to ruiny, ale w tych ruinach widać jeszcze jakieś pozostałości, jeżeli chodzi właśnie o poprzednich mieszkańców, chociażby po jakichś łóżkach, włóczkach, miejscach z lekami. Fajnie jest właśnie spojrzeć na Albanię jeszcze z takiej strony, bo z takiej strony jeszcze jej nie widziałem. Z górnego Keparo wróciliśmy na wybrzeże, kierując się do Porto Palermo. Naszym celem był bunkier dla okrętów podwodnych zlokalizowany obok częściowo opuszczonej jednostki wojskowej.
Chyba nie ma wyjścia, nie? Jedziemy? Zbijamy na dół, nie? O kurwa. Motocyklami udało nam się pokonać większy odcinek drogi prowadzącej do bunkra, ale na samym końcu musieliśmy odpuścić. Im bliżej celu, tym droga stawała się bardziej wymagająca. A na końcu okazało się, że została wysadzona, prawdopodobnie po to, żeby uniemożliwić dalszy wjazd. Tył skacze, jakbyś soku z gumy jagód się napił. W sensie, że jest za twardy i to widać bardzo mocno. I myślałem, że się wypieprzysz tam w jednym miejscu. Aleśmy się wpierdolili. Czego? Fajnie będzie. Tylko trzeba na stojąco wyjechać. Kurwa, nie wiem, czy będzie tak fajnie. Fajnie, fajnie. Kolejne miejsce na naszej mapie podróżniczej dzisiejszego dnia to tunel dla łodzi podwodnych. Mieliśmy zjechać do końca motocyklami, ale się okazało, że droga, którą tu zjechaliśmy do połowy jest taka... A wyższy level pro enduro. To tu można drona było wziąć, czy nie? To jak masz tą taką plażę w Albanii, że do niej jest właśnie też taki stromy zjazd, to mniej więcej gdzieś taka droga wygląda tak samo, tylko że masz jeszcze zbocze z prawej strony. I pamiętam, że jak z kumplem jechaliśmy, to właśnie nie wjechaliśmy ze względu na drogę. Ale powiem Ci, że no, droga jest na pewno gorsza dzisiaj, no bo teraz lało non stop. I tu widać to takie wypłukanie, wyżłobienia. Jest najgorzej, bo to wtedy odkrywa tą skałę litą, a no i te moje estery już widziałeś, tam już nie ma za bardzo co kopać. Tak jest. Nawet jak zjeżdżałeś z tej wioski po tych śliskich kamieniach, to widziałem, jak dupa Ci się ślizgała. W sumie mi też się Tam ślizgała. na tych kamieniach. Tak. No. Miałem to samo na swoich Trimaxach Ride. No i tak sobie idę za przewodnikiem. Buty. Znowu taśma puszcza. Tu byłoby ciężej. Tu byśmy chyba nie przejechali. Z miejsca, gdzie na piechotę dotarliśmy, nie mogliśmy zobaczyć zbyt wiele, ponieważ śluza była zamknięta. Mimo to, już na samym początku, dało się dostrzec ogromną fortyfikację wykutą w skale. Ten bunkier, mający około 600 metrów długości, robi wrażenie samą swoją skalą. Tego typu bunkry dla okrętów podwodnych nie są unikalne dla Albanii. Podobne konstrukcje można znaleźć w sąsiednim Montenegro tuż obok Zatoki Kotorskiej. Choć warto podkreślić, że Albania była jednym z najbardziej zmilitaryzowanych krajów na świecie w czasach zimnej wojny, dzięki rządom Envera Hodży. Oprócz bunkrów dla okrętów podwodnych, kraj budował również inne struktury obronne, takie jak podziemne magazyny amunicji, ukryte lotniska i bazy wojskowe zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach. Hodża, kierowany paranoją przed potencjalną inwazją z każdej strony, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, chciał stworzyć system obrony, który przetrwałby ataki lądowe, morskie i powietrzne. W ramach przygotowań do obrony kraju szkolono także ludność cywilną, ucząc ją podstaw walki partyzanckiej. Hodża był przekonany, że każdy obywatel powinien być gotowy do obrony ojczyzny.
ma wielkie oczy. Na początku myślałem, kurwa, tym razem to ja wymyśliłem tą drogę. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia, były ruiny starożytnego miasta. Tym samym odpuściliśmy słynne Blue Eye. Miejsce, które na swój sposób jest ciekawe. Ale czy warte specjalnego zachodu? Moim zdaniem nie. Zamiast tego skierowaliśmy się do mniej znanego miejsca, trochę zaniedbanego i zapomnianego, zlokalizowanego w polu kawałek od głównej drogi. Ale się wpierdolił. Ja już widziałem, że ona się tak dziwnie jakoś kończy takimi ostrymi krawędziami, dlatego to ominąłem. No ja nie zdążyłem, bo jechałem na jakimś trybie drogowym. Ja też jechałem na drogowym. To jest to. Przed nami kolejny obiekt na mapie, Hydropolis, stare... Jak? Hadrianopolis. Hadriano, o przepraszam, to przed nami Hadrianopolis. Hadrianopolis, zależy jak tam tłumaczyć. Hadrianopolis. I to takie... Romańskie miasto. Z czasów hellenistycznych. Super. Skąd wiesz, że my jesteśmy? Aha, bo tu jest droga. Ale tu równie dobrze, tu też jest droga. No ale tu widzisz, tu nie masz zabudowań takich amfiteatru, tutaj masz fundamenty po prostu jakieś. Okej. Tak wygląda, jakby to było, wiesz, tu to przewyższenie i tam amfiteatr. Pamiętasz, jak byliśmy tam w Rumunii, w tym? No. Jak się to miasto nazywało? O, już się nie powiem. Nie pamiętam, ale tam też był amfiteatr, nie? Hadrianopolis to starożytne miasto założone w II wieku naszej ery za panowania cesarza Hadriana, od którego wzięła swoją nazwę. Znajduje się w południowej Albanii, niedaleko Griokastry i w czasach rzymskich było ważnym ośrodkiem administracyjnym oraz handlowym w regionie Epiru. Miasto rozkwitało dzięki strategicznemu położeniu na szlaku handlowym między Adriatykiem a wnętrzem lądu. Do dziś zachowały się ruiny, w tym fragmenty amfiteatru oraz budynków publicznych. Hadrianopolis zaczęło tracić na znaczeniu w późnym antyku i zostało ostatecznie opuszczone w średniowieczu. Jak to mawiał Szekspir? Być albo nie być. Oto jest pytanie. Ale żeby być, najpierw trzeba subskrybować ten kanał. Ale że 4000 gdzie się mieściło? No tu, na amfiteatrze. Co ty gadasz? No, taką informację znalazłem w necie teraz. W internecie jest też informacja, że prace archeologiczne postępują bardzo ciężko, jak widać zresztą. Czego? No nie wiem, no bo widzisz, nic się nie dzieje, nie ma kasy, podejrzewam na to, nie? Popatrz, jakie to zdobienia. A w tamtej części były łaźnie. Okej. To co zostało, generalnie to tylko to zostało, bo całe Hadrianopolis było dużo większe. Został tylko fragment amfiteatru i fragment łaźni. Ten element tutaj, który był. Pamiętasz, że tam też były łaźnie? Pamiętasz, że tam nawet były kafelki? Tak, tam były. A tutaj? No tutaj właśnie tak nie za bardzo. Że jest dużo bardziej opłakanym stanie. Chociaż ja wiem. A tam też trwały jakieś prace. Wydaje, że podobnie, tylko że tam to było bardziej, tam prace archeologiczne były na dużo bardziej zaawansowanym etapie, nie? No. Od kilku dni śledziliśmy sytuację powodziową w południowej Polsce.
Wieści z rodzinnych stron mocno nas przytłaczały. Moja najbliższa rodzina była bezpieczna, ale u Dawida zaczęły pojawiać się małe przecieki, co zmusiło go do szybszego powrotu do Polski. W tym samym czasie Bałkany zmagały się z gwałtownymi burzami. W Bośni pojawiały się lawiny błotne i inne zagrożenia. To był trudny czas dla nas obu. Długo wahałem się z decyzją, czy kontynuować tę podróż, czy wrócić, mimo zagrożenia na Bałkanach. Rozmowy z najbliższymi uświadomiły mi, abym kontynuował to, co zacząłem. Na początku było mi ciężko pogodzić się z myślami o tym, i to też odbiło się na moim nastroju później. Z Sarandy popłynąłem promem na grecką wyspę Korfu, która stała się kolejnym etapem mojej podróży. Mimo świadomości tego, że śledziłem media na bieżąco, starałem się zwiedzać wyspę z nadzieją, że uda mi się pokazać wam jej piękno w całej okazałości. Cześć, chciałem się z wami przywitać z najwyższego punktu widokowego, najwyższej góry na Korfu, czyli Pantokrator. Po 1,5 tygodniu jazdy po Albanii, Bośni i Hercegowinie i jeszcze wcześniej Montenegro rozstałem się z Dawidem, który musiał niestety jechać do Polski ze względu na trudną sytuację w Kotlinie Kłodzkiej i to też mnie trochę przybiło, jeżeli chodzi o moje dalsze podróżowanie motocyklem. Ale postanowiłem jakby kontynuować swoją podróż i przypłynąłem w zasadzie promem na 4 dni, tak myślę, 4 dni na Korfu. Tutaj postaram się to jakoś w miarę sensownie pozwiedzać motocyklem, przejechać te takie najbardziej popularne drogi, może zjechać w jakieś szutry, zobaczyć, co ta wyspa ma do zaoferowania dla motocyklistów i dla was też nakręcić właśnie ten materiał wideo. Już niebawem zobaczycie kolejną misję z tej serii. Mam nadzieję, że poczujecie magię tego miejsca razem ze mną. Jeżeli podoba ci się to, co robię, daj znać w komentarzu i zostaw kciuka w górę. To drobny gest, ale dla mnie ogromna pomoc w dotarciu do większej liczby osób. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to może czas dołączyć do mojego teamu i wspólnie wyruszyć ku kolejnym przygodom. Kliknij subskrybuj i bądź częścią tej podróży. Dzięki za obecność, pozdrawiam.